Turcja to kraj położony w Azji Zachodniej, a częściowo również w Europie Południowo-Wschodniej. Zajmuje powierzchnię przekraczającą 783 tysiące km². Państwo zamieszkuje 83,5 miliona mieszkańców. W 2023 roku wygenerowali blisko 2 biliony 700 miliardów dolarów realnego PKB, a ich budżet obronny wyniósł wówczas 40 miliardów dolarów. Izrael zajmuje obszar prawie 21 tysięcy km² i zamieszkuje je obecnie ponad 9 milionów ludzi, z czego większość to wyznawcy judaizmu. W ubiegłym roku realny produkt krajowy brutto państwa wyniósł w zaokrągleniu 400 miliardów dolarów, a wydatki na obronność zbliżyły się do 24,5 miliarda dolarów. W Turcji obowiązkowa służba wojskowa dotyczy mężczyzn powyżej 20 roku życia. Kilka lat temu okres służby został skrócony z 12 do 6 miesięcy. Aktualnie siły zbrojne kraju liczą ponad 355 tysięcy żołnierzy, prawie 380 tysięcy rezerwy oraz 150 tysięcy osób będących członkami organizacji paramilitarnych. Ponadto mogą zmobilizować około 36 milionów sprawnych fizycznie obywateli nadających się do walki i zaangażowanych w prowadzenie długotrwałej kampanii. Według danych NATO udział kobiet w armii tureckiej wynosi zaledwie 0,3% i jest to najniższy wynik w całym sojuszu. Siły zbrojne Izraela liczą 170 tysięcy aktywnych żołnierzy, 465 tysięcy rezerwy oraz 35 tysięcy jednostek paramilitarnych. Natomiast liczba obywateli zdolnych do służby przekracza 3 miliony. Większość Izraelczyków zostaje poddana poborowi wojskowemu w wieku 18 lat. Mężczyźni pełnią służbę przez 3 lata, a kobiety przez 2 lata. Po zakończeniu służby zasadniczej przechodzą do sił rezerwowych, które corocznie przeprowadzają kilkutygodniowe ćwiczenia, obejmujące rezerwistów do lat 40. Tureckie wojska lądowe należą do jednych z najsilniejszych na świecie. Składają się na to ponad 2200 czołgów, 55 tysięcy opancerzonych pojazdów, prawie 1040 jednostek artylerii samobieżnej, około 1800 przeciwlotniczej oraz blisko 300 rakietowej. Wojska pancerne to głównie amerykańskie czołgi M60 i M48 Patton oraz niemieckie Leopardy. Wkrótce jednak może to się zmienić, ponieważ w maju bieżącego roku ruszyła masowa produkcja tureckich czołgów podstawowych 4. generacji Altay. Piechota korzysta natomiast z rodzimych pojazdów opancerzonych serii ACV czy Pars. Wśród artylerii będą to m.in. amerykańskie wyrzutnie rakietowe M270 oraz samobieżne haubice M44, a także krajowe haubice Fyrtyna i wyrzutnie rakiet Sakaria. Izraelskie siły lądowe tworzy 1370 czołgów, ponad 43 tysiące opancerzonych pojazdów, 650 jednostek artylerii samobieżnej, 300 przeciwlotniczej oraz 150 rakietowej. Wojska pancerne Izraela to przede wszystkim krajowej produkcji czołgi Merkawa, uważane za jedne z najnowocześniejszych i najlepszych na świecie. Piechota korzysta z również rodzimych, ciężkich transporterów opancerzonych Namer, Nagmachon czy Achzarit. W artylerii natomiast wyróżniamy amerykańskie systemy samobieżne Paladin, M107, a także M110. Do ataków z powietrza mogą skorzystać z przenośnych, ręcznie odpalanych pocisków Stinger. Siła powietrzna Turcji to 205 myśliwców, 83 transportowce, 275 samolotów szkolno-bojowych, 22 jednostki do zadań specjalnych, 7 tankowców, ponad 500 helikopterów, 111 helikopterów bojowych oraz prawie 3600 dronów. Tureckie siły powietrzne są głównie wyposażone w amerykańskie produkty z czasów zimnej wojny, na czele z wielozadaniowym myśliwcem F-16. Państwo nadal eksploatuje starzejącą się flotę myśliwców F-4 w wersji rozpoznawczej, jednakże korzyści czerpią z rozwijającej się krajowej bazy przemysłu zbrojeniowego, co skutkuje jednostkami takimi jak samolot szkoleniowy Hurkus-B i śmigłowiec szturmowy T-129. Flota stawia na mobilność, o czym może świadczyć oprócz dużej liczby helikopterów, także rosnąca w bardzo szybkim tempie baza rodzimych dronów, w szczególności popularnej na świecie rodziny Bayraktar. Izraelskiego nieba strzeże 241 myśliwców, 39 samolotów szturmowych, 12 transportowców, 155 samolotów szkolno-bojowych, 23 jednostki do zadań specjalnych,
14 tankowców, 146 helikopterów, 48 śmigłowców bojowych oraz ponad 1000 bezzałogowców. W przeciwieństwie do samowystarczalności uzbrojenia lądowego opartego na krajowej produkcji, lotnictwo Izraela bazuje głównie na importowanym sprzęcie z USA. Obecnie dysponują na przykład 50 ultranowoczesnymi myśliwcami wielozadaniowymi F-35 z planami wprowadzenia kolejnych 25 w najbliższych latach. Dodatkowo do obrony powietrznej wykorzystują myśliwce F-16 oraz F-15. Mogą także liczyć na 64 śmigłowce Apache. Dużą siłę stanowią rodzime drony, których zadaniem jest przede wszystkim rozpoznanie i gromadzenie danych. Nie brakuje również tych nastawionych na atak. Turecka marynarka wojenna składa się z 12 okrętów podwodnych, 16 fregat, 9 korwet, 34 łodzi patrolowych oraz 11 trałowców. Państwu brakuje niektórych nowoczesnych rozwiązań typowych dla marynarki wojennej Zachodu, głównie lotniskowców i helikopterowców, choć ogólnie rzecz biorąc jest dobrze zrównoważoną siłą bojową. Łączy w sobie znaczną liczbę elementów podwodnych z nowoczesnymi potężnymi statkami na powierzchni. Wśród posiadanych fregat i łodzi podwodnych dominują te z Niemiec, natomiast łodzi patrolowych z produkcji krajowej. Na uwagę zasługuje turecki Anadolu, który rozpoczął służbę w 2023 roku. To unikalny okręt wielofunkcyjny, który został wyposażony w opcję przeprowadzania akcji przy użyciu dronów. Flota izraelska składa się z 5 okrętów podwodnych, 7 korwet oraz 45 łodzi patrolowych. Marynarka wojenna Izraela odgrywa kluczową rolę w blokadzie strefy Gazy, gdzie miał docierać drogą morską przemyt broni z Iranu. Wśród najważniejszych jednostek należy wyróżnić korwety rakietowe typu Sa'ar, okręty podwodne typu Delfin i Super Delfin, łodzie patrolowe klasy Dabur i Super Dwora Mk2, a także szybkich kutrów patrolowych klasy Shaldak. Nuclear sharing to koncepcja udostępniania broni jądrowej w ramach NATO. Obecnie korzysta z tego 5 państw: Włochy, Niemcy, Belgia, Holandia i Turcja, gdzie w bazie lotniczej Incirlik znajduje się 50 amerykańskich głowic nuklearnych. Choć nie ma własnej broni masowego rażenia, prezydent Erdogan chce to zmienić. Państwo dysponuje pewnymi zasobami uranu oraz badawczymi reaktorami jądrowymi. Eksperci twierdzą, że podjęcie przez Turcję ewentualnych kroków do budowy broni atomowej mogłoby naruszyć i tak już kruchą równowagę na Bliskim Wschodzie, co spotka się zapewne z odpowiednią reakcją NATO, USA czy Unii Europejskiej. Według niemieckiej platformy internetowej Statista, Izrael na początku ubiegłego roku dysponował 90 głowicami nuklearnymi. Ładunki mogą być przenoszone przez pociski balistyczne, takie jak Jericho 3 o zasięgu 11,5 tysiąca kilometrów, które można uzbroić w np. 6 100-kilotonowych głowic lub pojedynczą o mocy 1 megatony. Turcja ma jedną z najsilniejszych armii w NATO. Dysponuje większą liczbą żołnierzy niż jakikolwiek, poza Stanami Zjednoczonymi, kraj członkowski Sojuszu Północnoatlantyckiego. W najnowszym rankingu siły militarnej zajmuje 8. miejsce, a Izrael 17. Czy Ankara faktycznie zaatakuje Jerozolimę i opuści struktury NATO? Jesteśmy ciekaw Waszych opinii, dajcie znać w komentarzu. Zapraszamy również do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału. Znajdziecie nas także na Facebooku i Instagramie, gdzie przedstawiamy więcej krótkich rolek. Dzięki i do zobaczenia już wkrótce.